Teď já ty jména si nepamatuji. Je festival i mi treba je to někako moderovat. Trošku mi zmokly křídy, tak to nebude vidět, ale snad ty čárky uvidíme. Tak a třetí soutěžící je chlapec, výborně, tak jak se jmenuješ? Michal. Ja som už Výborně, govoril takže nemnogo ty na budeš Međuslovianskom. Michal. No, uvidíme, kako bude. Tak. Tak mi se z tej srabe. A na co čekáš, vejde? Udáme si jedno jediný hlasový cvičení, který máme dneska zařazený, přátelé. Kdo má ADHD, bude zpívat s Rudou. Kdo nemá, zpívá se mnou, jo? Tak mě. Já mám ADHD. Já mám ADHD. Já mám ADHD. Ne, já mám ADHD. Já mám ADHD. Dům. Što značí Zase slovo budynek Bangavská. na ukrajinskom? Máte poslední 5 vteřin na to se rozmyslet. Tak co by to mohlo být? Tak. Máme tady 2 Cčka a 1 Ačko a výborně, mně se to povedlo, ani jediný z vás nemá pravdu, takže je to Bčko dnu. A vítám také znovu ředitele festivalu pana Zbyňka Koldovského, který vlastně spunktoval toto setkání a toto mezinárodní povídání. Takže on vlastně povede rozhovor. Výborně, děkuji, já vás zdravím a vítám tady Michala Svata. Michala Svata, Michal je z Poznaně, je to Polák, mluví polsky a mluví zajímavou řečí. Něco vám o ní povíme, je to mezislovanština, anglicky interslavic language, a je to umělý jazyk, kterému rozumí téměř všichni Slované. Téměř z 90% mu pasivně rozumíte tím, že jenom slyšíte a tím, že jste Slovani. Takže Michale, co nám o tom jazyku povíš? Co je základem té mezislovanštiny? Jak vlastně funguje? Добрий день. Я som Michal із польської країни. Ако ніхто не буде нічого розуміти, може підносити руку вгору і я можу об'яснити. Ну, međuslovianski język, ja w tym momencie говорю na međuslovianskom języku. Međuslovianski język to je jakoby takowa systematyzacja naturalnego fenomena, że słowiańskie języki są bliskie jeden do drugiemu. Da? To jest takowy nepolityczny języczny projekt. My analizujemy rozliczne słowa, da? To jest, na przykład, kako na polskim języku jest słowo list i to znaczy pismo, da? Niečto, nekakowy tekst, który ty chcesz posłać do nikogo. No takože jest wtoro słowo, drugo słowo jest takože słowo pismo. I na czeskom jest pismo, i na chorwackom jest pismo, na rosyjskom, na ruskom je pismo, ako ja pamiętam dobro. I w međuslovianskom języku takože jest pismo, da? I ważne jest, aby tutaj język był rozumliwy bez uczenia. Nie jest jak Esperanto. Esperanto trzeba jest się najpierw nauczyć, abyś ty mógł rozumieć Esperanto. A međuslovianskie cel međuslovianskiego języka jest, aby rozumieć bez uczenia. No da, i co jeszcze mogę rzekć? Da, i to jest główny fundament međuslovianskiego języka. Ważne jest, aby wszystko w međuslovianskim języku, wszystkie słowa były naturalne. To znaczy, nie jest tako, że my tworimy słowa i tak dalej.
Треба аналізувати слов'янські язики і брати слова до межуслов'янського словника. І тако є і з граматикою. Граматика також є натуральна. І то дава займливий результат. Наприклад, я сам пробував робити тако, я сам копіював текст на межуслов'янському язику до Google Translate просто даби то како би преводити на английский язык, Google Translate, и он разумел межусловянский язык, како, например, хрватский или язык словеначки из Словении. И он то доста добро преводил, доста добро разумел Google Translate. Я имам мало видео на YouTube и хвала tomu, że Google Translate rozumie межуслов'янський, я можу додавати собі поднаписи в англійському язику, ако я chcem так робити, можу собі додати автоматично із межуслов'янського до англійського поднаписи. Tak si to vyzkoušíme, protože tady tak nevěřícně koukáte. Takže kdo jste nerozuměl ani slovo, nehlásíte. Ty jsi nerozuměl ani slovo, nepovídej. To bude asi Němec, patrně Němec. No, máme tady taky někoho jiného než Čechy, protože teď to vypadá, že Češi rozumí, ale je tu někdo třeba z Ukrajiny? No vlastně to bych se měl asi zeptat. Zeptáš se, jestli tu je někdo z Ukrajiny? Jestli тут člověk iz Ukrajiny. Ty jsi z Ukrajiny? Da? Rozumiesz? Nie rozumiesz? A które języki ty говоришь? Ukraiński? Jedyno ukraiński. Mnogo dobro. Jesteś z Ukrajiny, rozumiem. Pozdrav. Děkujeme, takže to máme potvrzeno. Je tu ještě někdo jiný, ještě třeba Polák nebo tak? Oni přijdou, až bude mucha. Tak jo, tak ještě bych se tě zeptal, taková jedna zajímavost, vlastně kdo se, něco z historie toho jazyka, mě totiž zaujala jedna věc, že ten jazyk, že se na něm hodně podílel vlastně český programátor, pan docent Vojtěch Meruňka, a já jsem se, nebo můžeš nám tomu něco říct? Da, samorozumno. Wojciech Merunka to jest jeden iz tworców i stworiteljev međuslovenskog języka. On jest Czech, on był z Bynikom, on je profesor, z Bynikom na jednym uniwersytecie. I ja takože znam Wojciecha Merunku i on, najpierw było tako, byli dwa projekty Wojciecha Merunki. Był projekt nowosłowiański, było imię projekta jego języcznego i on сделал taką Merunka, że on brał stary liturgiczny język starocerkownosłowiański i on jego chciał modernizować. On rzekł, że trzeba to obnowić, dodać nowe słowa, obnowić gramatyku, tak aby to było rozumieliwe. I fundament to był starocerkownosłowiański język. I potem była jeszcze druga grupa. Tam był Jan van Steenbergen, główno, człowiek z Niderlandów, z Holandii. I byli jeszcze drugi ludzie z Ukrainy, z Czech, z Słowakii, może być i tak, że i oni mieli taki projekt i byli rozliczne typy, rody tego projektu. Projekt był słowiański i był na przykład słowiański N, to znaczy był słowiański naturalistyczny, tak aby wszystko tam było naturalne, potem był słowiański S, to znaczy schematyczny, tak aby tam była prosta gramatyka, proste słowa i tak dalej. I potem był jeszcze słowiański P i to było między słowiańskim S i słowiańskim N. I potem te projekty tak mieszali. Ludzie nie lubili mnogo naturalnych języków, da?
nie lubili mnogo takowych schematycznych. Ważne było, aby im to zvučilo w uszach, aby oni słyszeli, że to jest naturalny język, że to nie jest takowa umiejętna, sztuczna, nikakowy sztuczny język. I tutaj słowiański N, on zjednił się z tymi drugimi typami słowiańskiego, był jeden język słowiański, był jeden słownik, jedna fonetyka i potem Jan van Steenbergen i Wojciech Merunka našli jeden drugiego, poznali swoje projekty i uwidzieli, że ich projekty są mnogo podobne k sobie. No to jest jasno, języki słowiańskie języki są podobne jeden ku drugiemu i ako ty chcesz uwidzieć nikakowy centr słowiańskich języków, to będzie veľmi blisko jedno ku drugiemu. I potem w 2017 lecie my pojechali na konferencję międzynarodną, taką Wojta ustroił pierwszą międzynarodną, międzysłowiańską języczną konferencję w Starym Mieście, u Herskie Hradište, tam blisko granicy z Słowakami. My tam byli i stworili międzysłowiańską komisję, tam było 5 ludzi i my zjednili nowosłowiańskie Wojciecha Merunki i słowiański Jana van Steenbergena. Ja także był w tej komisji i jest jeden język aktualny międzysłowiański, to jest tutaj język, na którym ja aktualnie mówię. I tako idzie tutaj projekt. W 2019 lecie była także wielka popularność na YouTubie międzysłowiańskiego języka. Na przykład Radio Swobodna Europa także mówiło, da. To jest przybliżna historia międzysłowiańskiego. Dobrý, tak jo, děkujem a my vám zase pak něco povíme. Tak mnie sestry same. Na co czekasz, Wejle? Co czekasz, Wejle? Szaleni Čechy. Szaleni Čechy. Tradycyjna czeszka muzyka. Ja mam raczej lidi. To jest Zbyszek. To jest syn Honzy. On mi pomagał zapisywać wideo. Dobry dzień, Zbyszek. To jest dobry człowiek, to jest Zbyszek. A to jest znajomy. Jak ty się imenujesz? Kako? Jonasz to jest, Jonasz. Dobry Jonasz. Na Marsu se našla voda. Co si o tom myslíš? Ako jest woda, budуть також люди, ako будуть люди, oni будуть говорити на międzysłowiańskim języku. Aha, takže tam se bude asi na tom Marsu, jestli tam budou Slované, tak by mohli hovořit mezislovansky a všichni by si rozuměli. I s planetou Zemí vlastně. Tak hele, ono tady spousta lidí přišla během té písničky. Mohli bychom jim znova povědět trošku, co je ten mezislovanský jazyk? Jasno. Międzysłowiański język to jest język jakoby umiejętny, stworzony z wszystkich słowiańskich języków. To znaczy, to jest prosto analiza takiego naturalnego fenomena rozumiliwości, wzajemnej bliskości słowiańskich języków. I ja jestem międzysłowiańskim językiem już działał prezentację w polskiej krainie i ludzie rozumieli Poliaki bez problemu. No, aktualnie jestem w Czechii. Zbyniek mnie przyzwał
I takože včera my smo pili pivo zajedno s Honzoju i bilo mnogo dobro češko pivo. Jednu buteljku, jednu fľašku ja je zmispil i takože jesmo se razumjeli. No, takože jesam govoril s Ukrajincami, s Srbami, s Rosijanami i jest to możliwe, da by se dogovoriti samorazumno. Niektóre słowa mogą być i trudniejsze, niektóre takowe riedkie, no generalno wy sami możecie osądzić, funkcjonuje li to język ili ne. Takový projekt języczny. No výborně, takže nám rozumí třeba tamhle pan Klaban druhý nám také rozumí, že jo, rozuměli jste velice dobře, no a když se pije pivo a mluví se mezislovansky, jak se rozumí, čím dál tím líp. To je takový speciální vlastnost tohoto jazyka, který tady vynalezl, zdokonalil český programátor, mě to právě zaujalo, český programátor, pan docent Meruňka, Vojtěch Meruňka, který vlastně tenhle ten jazyk, umělý jazyk, pomohl stvořit. A já jsem tady se na Wikipedii dočet takovou věc, mě to právě zaujalo, že programátor vyrábí jako jazyky většinou strojový, že jo, a ne jako jazyky pro lidi. A on to stvořil opravdu a tady napsal 128stránkovou knihu Novoslovenský jazyk a vykázal tuto publikaci v registru informací, takzvaný RIF, to my známe. Kdo vytváříme takhle publikace, tak se musí vykazovat, byrokracii si nikdo nevyhne. A on se tak hezky vypořádal s tou byrokracií, tady píšou, že ho vykázal v rámci projektu s Akademií věd, s Karlovkou, s ČVUT a s CERNem pro jaderný výzkum. A cílem tohoto projektu, to poslouchejte, bylo přispět k hlubšímu pochopení hmoty vesmíru na úrovni nejfundamentálnějších částic materie. Takže takhle vznikl mezislovanský jazyk, prosím. Tak, on je asi Vojtěch Meruňka docela vtipálek, že je jako s ním legrace. Da, Vojtěch Meruňka to je dobrý člověk, dobrý organizátor takože. My jsme s ním, s Vojtěchom mnogo govorili, takože on mnogo jesmo razom vzájemno rabotali. Da, no, byla prvá konferencija, Zbigniew govori, że my jesmo pili butelki. Byla prvá konferencija međuslovianska v Uherskom Hradišću i tam stare mjesto Uherske Hradišće, da međunarodna konferencija, bilo mnogo ljudi iz mnogo slovijanskih krajin i potom večerom tako, že bilo pjevanje i bilo vino i tako dalje i bil jedin Čeh, który igrał na akordeonie, potom nekakvi Bulgari tancovali, tako že bilo zabavno. Ja jesam mnogo igral na gitare. No, ne treba piti vino ni pivo da bi govoriti na međuslovijanskom. My imamo, na primjer, grupe na internecie, 4000 ljudi jest na Discordzie. No i my ne pijemo online alkoholia, no możemy, na primjer, w suboty my imamo takove schodke međuslovijanske, tam govorimo, ljudi mogu priučiti se i tako dalje, to tako, že je dobro, zabavno, bywa je tako, že no, tak.
hlavy opaty, ožratý od mamy, ožratý od taty, co žrání hrbatý, drzí a hubatý. Pivo a panaky, když mi tak, já taky, když mi tak, my taky, celý svět ožratý, celý svět ožratý, celý svět ožratý, celý svět ožratý. který vám představí jazyk, který se jmenuje medzuslovanština a je to takové vlastně slovanské esperanto. To znamená, on bude mluvit v tom jazyce a pozor, tamhle došlo k pádu. Chlapče, tu ruku si ošetři v Červeném kříži. Tak rovnou doprava jdi. Ne, chlapec je tvrdý, vůbec se tam nemíří. Ja sam Poljak iz Poljske i уже ja sam 4-kratno govoril dnes, što je međuslovenski jezik i tak jeszcze budu govoriti. Červená kůže, marně
límec, kopě mu růže vadne. Má doma kabát, co tě i bez snu honí. Na zádech díra, nebule duní, pleše i vstojí. Přetrhali se neuronů spoje, palici prázdno a slunce září. Písmenka hledá bez hlavy káří.